Wodór trzeba znać, trzeba wiedzieć, jak profesjonalnie się z nim obsługiwać. On po prostu nie lubi amatorszczyzny. Nie ma pytania, czy ta transformacja zajdzie. No, umówmy się, już nikt nie dyskutuje o tym, czy ona zajdzie, tylko jaką rolę będziemy w niej pełnić. Nie możemy traktować wodoru jako leku na całe zło. Wodoru nie trzeba się bać, trzeba się bać źle skonstruowanych projektów. Cześć, witam Was ponownie w naszej serii spotkań pod tytułem Energy Talks. Dzisiaj mam przyjemność gościć Dominikę Bandołę, Dzień dobry. założycielkę Cześć. firmy Made in Solutions. I dziś porozmawiamy o tym, czy wodór wybucha, ale nie tylko. Jak już Państwo wiecie, w naszej serii podcastów rozmawiamy o tym, co dzieje się w branży utilities, w jaki sposób pomagamy firmom przechodzić transformację cyfrową, ale tej transformacji nie byłoby, gdyby nasi partnerzy, stąd, że tym bardziej miło mi jest, że Dominika dołączyłaś dzisiaj do nas. Dzięki. I tak sobie myślę, że warto na początek zadać Ci pytanie, czy wodór wybucha, czy powinniśmy się w ogóle bać wodoru. NASA nad tym lata już od 1970 i tam chyba nie wybuchło. Więc powiedz mi, czy powinniśmy się obawiać wodoru? Czy Ty się obawiasz wodoru? Czy to faktycznie wybucha? I myślę, że to jest też fajny wstęp do tego, żebyś powiedziała, jak pracujecie, kim jest Made in Solutions i jaka jest Wasza rola i pozycja na rynku. Powiem Ci, że to pytanie o to, czy wodór wybucha, wbrew pozorom, wiem, że to tak pół żartem, pół serio, ale ono bardzo często pada i w sumie dobrze, że padło na samym początku, bo może uda nam się to rozbroić trochę, tylko retorycznie, mam nadzieję. Rozbrójmy. Tak, no, wodór jest gazem palnym, ma swoje właściwości, jest lekki, rozprasza się szybko, ma szeroki zakres palności, więc oczywiście ma swoje właściwości, które trzeba brać pod uwagę, natomiast jest po prostu paliwem gazowym i ja często tak mówię, że no, wodór trzeba znać, trzeba wiedzieć, jak profesjonalnie się z nim obsługiwać. On po prostu nie lubi amatorszczyzny, więc wiesz, jak traktujemy instrukcję bezpieczeństwa jako opcjonalną literaturę, to wtedy rzeczywiście może wybuchnąć, ale myślę, że już mamy tyle doświadczeń, nie tylko z tym medium, ale wieloma innymi paliwami gazowymi, czy też nie, które mają też swoje charakterystyki i również mogą prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji, że to jest po prostu kolejne paliwo gazowe. Dominika, a powiedz proszę, jaka jest Wasza rola w projektach inwestycyjnych? W którym etapie procesu bierzecie najczęściej udział i jakie usługi dostarczacie? Tak, więc naszą rolą jest właśnie to tak jakby układanie projektu od zera, czyli jesteśmy na samym początku, gdzie pojawia się pomysł i my tak jakby przeprowadzamy inwestora albo potencjalnego inwestora przez całą ścieżkę właśnie poczynając od tej koncepcji. I to jest strasznie istotne, bo wydaje się, że szczególnie w takich trudnych projektach, takich wiesz, innowacyjnych albo nietypowych projektach energetycznych, właśnie ten etap koncepcyjny jest bardzo istotny. My jesteśmy od tego, żeby zadawać te trudne pytania. Czyli jak ktoś ma taki pomysł albo rozważa pewne inwestycje, to my przychodzimy i pytamy, po co, dla kogo, w jakiej skali, z jakiego zasilania, w jakiej lokalizacji i wiesz, poruszamy te wszystkie tematy od samego początku przez kwestie również regulacyjne, środowiskowe, aż po stricte logistykę i plan wdrożenia inwestycji, nie? Czyli właśnie do tego skutecznego wdrożenia. To jeśli mogłabyś to rozwinąć, wychodząc trochę poziom wyżej, mamy geopolitykę, mamy regulacje, mamy różne zawirowania na świecie, które też wpływają na to, jak postrzegamy nowoczesną energetykę odnawialną. W Twoim rozumieniu, jak Ty oceniasz obecną transformację energetyczną? Oczywiście możemy zejść na ten grunt polski, w kontekście stricte wodoru, bo od tego też wychodzicie, ale oczywiście rozwiń proszę też te pozostałe obszary, w których bierzecie udział. Czy geopolityka w Twoim rozumieniu ma wpływ na to, jak w Polsce definiuje się strategię wchodzenia w nowoczesne źródła odnawialne z postrzeganiem wodoru? No i oczywiście jaka jest rola tego wodoru lub jaka powinna być docelowo w miksie energetycznym?
Tak, no my zajmujemy się tymi różnymi tematami wokół transformacji energetycznej i ten wodór jest rzeczywiście często na pierwszym planie, ale to nie jest tylko wodór, to jest też wykorzystanie odpadowego ciepła, to jest właśnie magazynowanie energii i tym podobne. Wiesz co, ja bym też nie chciała, stawiać się w roli eksperta od geopolityki, natomiast No. każdy ma jakieś swoje przemyślenia, nie? Jasne. No i tak na babski rozum, powiedzmy, w tym przypadku, no to my przez wiele lat myśleliśmy o transformacji energetycznej stricte w tym kontekście klimatycznym. Mówiliśmy o ograniczeniu emisji, mówiliśmy właśnie o politykach klimatycznych i tak dalej. I dla mnie osobiście to wciąż jest bardzo istotny powód. Wiesz, ja w sumie dlatego też chcę się zajmować tą energetyką odnawialną i tym, co jest wokół, bo to jest po prostu spójne ze mną. Ja uważam, że to jest bardzo istotne. No ale teraz perspektywa nam się trochę poszerzyła chyba. W związku z tym, z tą sytuacją, z różnymi zmianami, które się dzieją szybko i niespodziewanie często, wydaje mi się, że powinniśmy zacząć patrzeć na transformację energetyczną z perspektywy, też po prostu bezpieczeństwa energetycznego przede wszystkim, z perspektywy konkurencyjności naszej gospodarki, z perspektywy też takiej suwerenności technologicznej. To są duże słowa, ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotne w tym przypadku, bo my tak naprawdę musimy zapewnić zasilanie naszego przemysłu, musimy uniezależniać się od zewnętrznych źródeł energii, musimy maksymalizować zużycie już tych źródeł, które mamy, i to buduje naszą suwerenność i niezależność i to też pozwala nam się rozwijać. Bo wydaje mi się, że też tutaj jest taki jeden ważny aspekt, takiej dynamiki rozwoju tego rynku naszego lokalnego, polskiego, wiesz. Trochę jakby nawiązując do wspaniałego wydarzenia, jakim była ta akcja Artemis, mi się tym bardzo kojarzy, wiesz, bo przy okazji tego wydarzenia bardzo dużo mądrych ludzi wypowiadało się jakby o tych technologiach kosmicznych i tak dalej. Jasne. Ja się dowiedziałam, bo w sumie nie byłam tego świadoma wcześniej, że my jako Polska trochę tak po macoszemu traktowaliśmy te tematy, chociażby się to objawiało w ilości jakby naszego wkładu finansowego w ESE, nie? I to nie było jakoś tam zbyt imponujące, więc generalnie mówi się o tym, że te technologie kosmiczne my trochę będziemy nadganiać długo, na przykład taką Francję, czy Niemcy, czy Włochów. Są oczywiście wyjątki, ja wiem o tym, bo wiem, że na przykład mamy polsko-fińską firmę związaną z satelitami i oni tam fajnie nadganiają, ale to właśnie o to chodzi, że jeżeli my teraz przyłożymy się do tej transformacji energetycznej z perspektywy takiej strategicznej, to może się okazać, że my nie będziemy tylko tymi klientami zewnętrznych technologii, ale będziemy aktywnym uczestnikiem tego rynku, bo to już nie ma pytania, czy ta transformacja zajdzie. No umówmy się, już nikt nie dyskutuje o tym, czy ona zajdzie, tylko jaką rolę będziemy w niej pełnić, nie? I to tak samo się odnosi do technologii wodorowych. Właśnie, to jest ciekawy aspekt, o którym wspominasz, bo jesteśmy zaskoczeni małą kontrybucją stosunkowo Polski, jeżeli chodzi o technologie kosmiczne. Ja tak się zastanawiam, czemu też jest tak, że w moim rozumieniu ta kontrybucja rządu, regulacji i firm, które chcą iść w wodór, też jest stosunkowo niska. Patrząc na te wytyczne polskiego rządu, który pokazuje mapę odchodzenia stosunkowo od węgla, gdzie gaz jest paliwem pomostowym do 2040 roku, dopiero ja personalnie rok temu zauważyłem, że wodór zaczął być traktowany jako faktycznie składnik tego miksu energetycznego, ale ciągle w niewielkim procencie. I masz jakieś przemyślenie, dlaczego tak jest? Dlaczego ciągle w tym, mimo tego, że rozumiemy ogólny koncept, tak, rozumiemy, że trzeba latać w kosmos, tak, eksplorować nowe przestrzenie i każdy kraj chciałby mieć w tym udział, to skoro mamy budować miks energetyczny w Polsce, to czemu ciągle jest tak, że tych inwestycji wodorowych jest stosunkowo niewiele? Czy to jest rosnąca dynamika i rosnący trend, że jednak coraz więcej firm przychodzi do Was i mówi, poproszę o taką analizę techniczno-ekonomiczną, bo my zaczęliśmy zauważać wodór? I to jest właśnie bardzo ważne pytanie moim zdaniem i trudne, bo tak, ale wiesz, to tak jakby same technologie wodorowe też mają swoją charakterystykę i one będą miały znaczenie, ale tylko w miejscach, gdzie to jest rzeczywiście uzasadnione pod kątem i technologicznym, i ekonomicznym. I to jest trochę zmiana myślenia, która się przez ostatnie kilka lat wydarzyła. Więc ja bym powiedziała, że przewiduję,
wzrost tego znaczenia, natomiast nie możemy traktować wodoru jako leku na całe zło, to na pewno. Myślę, że jednak taka bezpośrednia, bo mówimy o, transformacji energetycznej, czyli dekarbonizacji, właśnie uniezależnienia i tak dalej, więc w tym całym kontekście pojawia się słowo dekarbonizacja. Ono ma trochę szersze już teraz znaczenie, wiemy o tym, że to nie chodzi tylko o unikanie emisji, ale w tym procesie dekarbonizacji, no to jest wiele jednak miejsc, gdzie rzeczywiście ta bezpośrednia elektryfikacja ma sens, gdzie, zwiększenie efektywności energetycznej ma sens. No i wodór będzie miał sens, ale tam, gdzie te procesy są trudne właśnie do elektryfikacji. Na przykład myślę, o procesach przemysłowych, potrzeby magazynowania energii, ale w takim dłuższym horyzoncie, integracji z OZE takich, transportu ciężkiego, logistyki, rafinerii, produkcji nawozów również, lub po prostu tam, gdzie próbujemy stworzyć takie lokalne systemy przemysłowo-energetyczne. I to są rzeczywiście te miejsca, gdzie wydaje się, że ta perspektywa wdrożenia technologii wodorowych będzie miała największy sens. Więc naprawdę nie wszędzie ten wodór będzie miał swoje uzasadnienie. I tutaj właśnie pojawia się pytanie, które te projekty będą miały szansę realizacji i będą przynosiły korzyści, które, stoją za podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, nie? Ale myślę, że macie na to odpowiedź, bo nie tylko wiedza, ale i narzędzia. I też macie aplikację, która, z tego co wiem, pozwala Wam projektować i odpowiadać na pytanie, który projekt, jaką będzie miał opłacalność, jaka jest skala zwrotu z inwestycji. Gdybyś mogła kilka słów więcej powiedzieć, jakie narzędzia można dzisiaj stosować i jak to narzędzie wspiera Waszą pracę. Rozumiem, że pozwala Wam uzyskać odpowiedzi na pytania właśnie, które projekty będą najbardziej opłacalne. Tak, no właśnie ten proces ostatnich kilku lat, gdzie weryfikowano właśnie, w których miejscach wodór ma uzasadnienie i gdzie poszczególne projekty były prześwietlane. My bardzo aktywnie uczestniczyliśmy jakby w tym procesie z naszej strony, dlatego że właśnie pracujemy z klientami od tego momentu pomysłu i już na samym początku uświadomiliśmy sobie, że tutaj nie możemy opierać się na intuicji. Tego typu analizy i tego typu po prostu prace wymagają analizowania danych, ogromnej ilości danych, ogromnej ilości założeń, testowania różnych konfiguracji, różnych scenariuszy i właśnie to było przyczyną tak jakby naszych inwestycji wewnętrznych, decyzji o tym, żeby rozwijać się w tym kierunku i stworzenia modeli analitycznych, które pozwalają oceniać konkretne konfiguracje układów technologicznych, instalacji technologicznych służących temu do produkcji, magazynowania, sprężania, dystrybucji wodoru. I bardzo dużo wysiłków w to włożyliśmy i dużo zainwestowaliśmy w to. W taki sposób powstało narzędzie JetHigh i to narzędzie służy nam w codziennej już teraz pracy i właśnie pozwala w konkretnym przypadku tak jakby przyglądać się szczegółowo całemu okresowi eksploatacji z dość dużą rozdzielczością, bo mówimy tutaj o godzinowych, że tak powiem, algorytmie opierającym się o krok czasu równym jednej godzinie i w całym okresie eksploatacji. W związku z tym jesteśmy w stanie właśnie dla konkretnego klienta z konkretnymi warunkami brzegowymi i konkretnymi celami finansowymi na przykład, próbować dobierać takie układy, takie konfiguracje technologiczne, które pozwolą spełniać te cele. I to jest rzeczywiście dość duża korzyść dla inwestora, dlatego że my nie odpowiadamy mu od razu tak lub nie. My właściwie oferujemy taką mapę decyzyjną, taką macierz. Pokazujemy, że ten konkretny pomysł w takich warunkach się zupełnie nie sprawdzi, w takich ma szansę. Tu są konkretne parametry, które są kluczowe i będą miały największy wpływ. Czyli pozwalamy tak jakby, unikać, tak jakby minimalizować ryzyka inwestycyjne na pierwszym etapie. I to nie jest szklana kula, ja to często powtarzam, to jest pewien model, symulacja, która pozwala wykonać ogromną pracę, która normalnie trwałaby miesiące, w znacznie szybszym czasie i bardziej precyzyjnym czasie właśnie, no bo jesteśmy w stanie włożyć w to bardzo dużo danych i bardzo dużo założeń przyjąć i nimi manipulować i sprawdzać różne warianty.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak wy widzicie wpływ nowoczesnych technologii? Tu mam na myśli wszechobecny AI, który pytanie, czy powinien was wspierać, czy powinien być częścią procesu, być może zintegrowany w aplikacji, który będzie, nie wiem, czy taka teza, wywracał te wszystkie symulacje i obliczenia, wychodzicie z takiej fizyki inżynierii, tak, że to są formuły i liczycie na twardych danych. Natomiast AI dzisiaj daje tą przestrzeń na symulację i być może sprawdzenie niestandardowych przypadków użycia, tak, lub podanie różnych innych warunków, które mogą mieć wpływ chociażby na warunki zabudowy, tak, czy bezpieczeństwo, o którym wspominałaś. Jak twoim zdaniem wygląda dzisiaj to łączenie danych z AI-em? Czy według ciebie AI będzie pomagał w projektach? Czy to jest pierwsze pytanie, a drugie, czy wam personalnie, czy ty widzisz zastosowanie mechanizmów, algorytmów AI-u chociażby w narzędziu, o którym wspominałaś? Chciałabym zacząć od tego, że w tym naszym środowisku przemysłowym, mówię o tym wodorowym środowisku i o konferencjach, na które chodzę i tam różnych dyskusjach, które się toczą, mam wrażenie, że nie zawsze bliźniak cyfrowy, że rozumiemy to samo pod pojęciem bliźniak cyfrowy. To jest bardzo konkretne pojęcie i ono znaczy konkretną rzecz. To nie są narzędzia do wszystkich symulacji, czy wszystkie cyfrowe narzędzia do odwzorowywania rzeczywistości. To jest konkretnie tak jakby symulacja, ale tocząca się w czasie rzeczywistym równolegle do pracy jakiegoś istniejącego obiektu i korzystająca z tych danych online jakby w czasie rzeczywistym. I to jest bardzo cenne narzędzie, które na przykład pozwala nam optymalizować pracę tych obiektów właśnie w rzeczywistości. Pozwala nam wprowadzać takie elementy jak predictive maintenance i tak dalej. To jest bardzo cenne narzędzie. Wydaje mi się, że tam przestrzeń na zastosowanie AI jest rzeczywiście szeroka, bo tam jest kwestia właśnie poszukiwania różnych wzorców, na przykład z różnych sygnałów w bardzo długim czasie, ogromnej ilości danych i tak dalej. Natomiast to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli narzędzia typu JetHigh, czyli to, co my wykorzystujemy na tym etapie koncepcyjnym, to nie jest bliźniak cyfrowy, to jest symulator, to jest narzędzie do symulowania. I też, żeby nie było wątpliwości, ja uważam, że to jest strasznie cenne, bo to nie jest taka zabawka wodorowa, to jest coś, co pozwala nam na samym początku wyeliminować wiele ryzyk i poszukać optymalnego kierunku rozwoju danego projektu i tak jakby zmaksymalizować potencjalne przychody na przykład. I jak my to robimy? My korzystamy, to jest w ogóle model deterministyczny w 100%, nie? Mamy takie liniowe obliczenia z godziny na godzinę, korzystamy z założeń, które są przyjęte, ogromnej ilości założeń, z wyników z poprzedniego kroku czasu, więc to jest taka liniowość, ciągłość tych obliczeń w tej symulacji. Ale rzeczywiście tych danych wyjściowych mamy ogromną ilość i są to dane, są to jakby takie zmienne, stałe, ale są też zmienne parametry. I te zmienne parametry to są na przykład różne profile, produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, profile zużycia, wiele różnych profile cen dynamicznych, więc wiele różnych takich zmiennych, które zmieniają się w czasie. I tutaj mam wrażenie, że bardzo ważną rolę pełnią te modele predykcyjne. Bo to, co my teraz jesteśmy w stanie zrobić, to jesteśmy w stanie na przykład przeanalizować statystycznie jakieś dane albo wykorzystać istniejące profile i zaimplementować je do takiego modelu. Natomiast jeżeli będziemy w stanie na przykład wykorzystać jakieś trendy historyczne i bardziej dokładnie przewidzieć z pewną dokładnością, oczywiście mamy margines błędu, bo nie da się przewidzieć przyszłości, ale im lepiej to zrobimy, tym lepsze wyniki nam da model. Wiesz, można mieć najlepszy, najbardziej elegancki model, ale on też może ci dać elegancko błędny wynik, jeżeli włożysz do niego błędne dane. Wy chyba też tak mówicie, nie? Że garbage in, garbage out, to też jest tak, takie... w IT myślę, że nie tylko to już pojęcie, które przeszło do takiego świata codziennego, że jeżeli chociażby często z kłamstwem tak jest. Jeżeli im więcej kłamstw będziemy prokurować, tym więcej będziemy się zapętlać. To jest tak samo. Im więcej śmieci wrzucimy w rozumieniu danych, które nie są odpowiednio przygotowane czy spreparowane, tym wynik będzie bardziej do zakwestionowania. Tak się zastanawiam przy tej okazji, czy widzicie wyzwania z tym, że nie macie pewnych danych i co w takim przypadku? Dlatego, że skonstruowanie instalacji, czy to opartej o wodór, czy
energetykę czy inne źródła, wymaga faktycznie iluś parametrów, tak? I często są do tego formuły obliczeniowe. Natomiast co w sytuacji, kiedy musicie wziąć pod uwagę jakieś rozwiązania lub technologie, o których nie wiecie lub nie macie do nich danych? Czy to jest ciągle na zasadzie jakiejś symulacji, czy po prostu wasz system jest na tyle przygotowany, że jest w stanie też zaciągnąć dane z nowych źródeł, tak? I na tej podstawie połączyć się chociażby z innymi rodzajami rynków, tak? Wspomniałeś o zaciąganiu cen dynamicznych chociażby z rynku energii. I na tej podstawie przygotować coś, co może nie jest oparte o istniejące rozwiązania, ale za chwilę będzie. Czyli mam na myśli, jeżeli są producenci turbin i wchodzi jakiś komponent, element, tak, on nie jest jeszcze sparametryzowany, no to jest coś, co nie jest do końca opisane, tak, można gdzieś pomiędzy grać. Więc ja rozumiem, że wy też dzięki jakby temu inżynierskiemu podejściu, bo o tym rozmawiamy, takiej wizycie inżynieryjnej, jesteście w stanie robić takie symulacje what if, tak? Czyli robić pewne scenariusze, które mogą być nieprawdopodobne, ale ciągle opiera to się na danych modelowych raczej niż na AI-u. Tak, Czyli tak. tego pierwiastka Wciąż mamy AI-u tak. nie ma jeszcze na tym etapie. To jest bardziej to, co wy jesteście w stanie uzyskać na podstawie danych, które posiadacie. Wciąż ten determinizm, nie? Okej. Tak. No wiesz co, to jest w ogóle szerokie zagadnienie, bo też jak zaczynamy pracę z klientem, tak ci powiem na przykładzie żywym, nie? Pierwsze co robimy, to generalnie skupiamy się na tym, żeby określić bardzo dokładnie cele, co wcale nie jest łatwe. Się okazuje, że naprawdę różne cele może spełniać taka instalacja i nie do końca od początku jest to doprecyzowane. Więc żeby móc w ogóle symulować i optymalizować, to musisz mieć funkcję celu, która będzie dążyła do maksimum albo do minimum, wiesz. Więc to jest taki pierwszy krok. Drugim krokiem to jest właśnie etap zbierania założeń danych. I to jest najbardziej czasochłonny, najbardziej taki eksploatujący i nas, i klienta etap, najtrudniejszy, bo my oczywiście dysponujemy, wiesz, po pierwsze doświadczeniem z poprzednich projektów, po drugie złożoną bazą danych różnych urządzeń z rynku. To jest też wrażliwy temat, nie? Bo jeżeli producent udostępnia ci pewne informacje, my ich zbieramy bardzo dużo i one nie zawsze są takie, które są ogólnie dostępne, więc to jest też kwestia, wiesz, pewnych zgód, NDA-ów i tak dalej, więc często jest tak, że pod konkretny projekt nowa baza danych urządzeń musi powstać de facto. Co ma uzasadnienie też w tym, że no, nie każde urządzenie do każdego projektu się sprawdzi, więc to jest też osobna kwestia, ale jest jeszcze kwestia prawna. Więc właśnie ten etap jakby konstruowania zestawu danych wejściowych, on trwa najdłużej, jest najtrudniejszy. I w przypadku, gdy na przykład nasz klient nie ma ustalonych założeń, no bo w sumie nie musi mieć, bo po to też ma nas, żebyśmy mu pomogli takie założenia przygotować, no to my wchodzimy w dyskusję i konsultujemy wszystkie parametry wejściowe, bo nie może być tak, że skoro to jest model deterministyczny, to my musimy wiedzieć, skąd się pewne wyniki wzięły. Więc to jest bardzo istotne i oczywiście, wiesz, no my wykorzystujemy oczywiście doświadczenie z poprzednich projektów, wykorzystujemy wiedzę literaturową, wykorzystujemy jakby dostępne dane chociażby z różnych właśnie modeli predykcyjnych związanych z odnawialnymi źródłami, które pozostawiają dużo do życzenia często, ale też czasami właśnie klient dysponuje jakimiś swoimi danymi historycznymi albo jakieś ma swoje konkretne wymagania, bo pamiętajmy też, że to nie są tylko założenia dotyczące technologii, ale to są też założenia dotyczące tej części finansowej. Ona wbrew pozorom też jest bardzo trudna. Tak, i przy tym nasuwa mi się takie pytanie, bo skoro pracujecie na takiej ilości danych i waszą rolą jest ocena, taka analiza techniczno-ekonomiczna inwestycji, to jakie widzisz projekty obecnie w Polsce? Czy widzisz faktycznie dużą liczbę projektów, które na zasadzie ilości zapytań, które otrzymujecie, ale też projektach, w których startujecie, oczywiście o tych, których możesz powiedzieć? To może zacznę od tych istniejących projektów, takich najciekawszych. No na pewno największą, najbardziej taką głośną grupą są te duże projekty inwestycyjne, wiesz, tych firm, które otrzymały finansowanie z KPO. No to one się skupiają głównie na produkcji wodoru RFNBO. Mam na myśli, to jest taki wodór, który to jest Renewable Fuel of Non-Biological Origin, czyli generalnie jak mówimy RFNBO, to mamy na myśli elektrolizę zasilaną odnawialnymi źródłami energii. No i to jest taka największa kategoria teraz tych właśnie projektów, które są realizowane.
Tutaj takimi ciekawymi projektami to jest na przykład Bioagra i w Goświnowicach tam ma powstać 20 MW w elektrolizie. Przy tym powstaje równolegle farma o mocy tam około 60 czy 65 MW w piku, więc to jest naprawdę spory projekt, ciekawy. Mamy Lotos Green H2 w Gdańsku. To jest trochę większa skala, bo tam docelowo ma powstać 100 aż megawatów w elektrolizie. Tutaj mamy tą sytuację, że równolegle oczywiście mamy farmę fotowoltaiczną do zasilania, ale to ma też współpracować z magazynem energii, który ma jakby stabilizować, zwiększać wykorzystanie mocy zainstalowanej w elektrolizie, więc to jest pod tym względem też fajny projekt, ciekawy, bo tam podobna jest moc, tam jest jakieś 50, to są informacje sprzed 2 lat, w momencie, kiedy ten projekt był gdzieś tam, otrzymywał to dofinansowanie, więc oni tam deklarowali, że tej mocy zainstalowanej w źródłach będzie około 50 MW piku, więc mniej niż w Bioagrze, ale równolegle powstaje 20 MW instalacja magazynowania bateryjnego, nie, energii. Więc to są takie spore projekty. No jest też Tauron w Jaworznie i tam też jest instalacja produkcji RFNBO i tam też jest 20 MW, ale tam jest ten łańcuch wartości szerszy, bo tam jest jeszcze kwestia tego łańcucha wartości aż do odbioru, nie? Do transportu publicznego. Więc tak, licząc to mamy no, prawie 100 megawatów, tak, na tych kilku projektach. Łącznie z KPO 343 MW nowych mocy ma powstać. A w przeciągu jakiego okresu czasu? Bo to są najbliższe lata, tak, to są najbliższe lata. Z tego co wiem, Bioagra chyba chce uruchomić swój projekt w 2029 roku. Tam będzie etapowania. 30-35 z tego co kojarzę, tak. Na tej roadmapie rządu polskiego, która jest podzielona na etapy, łącznie do 2040, ta obecna, która obowiązuje, gdzie wodór ma być postrzegany już w miksie. Natomiast zakładam, że to czym mówisz, to jest podział na poszczególne inwestycje też rozłożone w czasie. Te inwestycje, one też często charakteryzują się tym, że one nie powstają od razu w całości, tylko są etapowane w pewnym stopniu, nie? Ale tak największy projekt, to jeszcze tylko o tym wspomnę, to jest ten orlenowski Hydrogen Eagle, tak to się nazywa. I tam jest, w ogóle to jest duża skala. Sama dotacja na ten cały projekt w kilku lokalizacjach, ona przekracza 1 miliard złotych, tam 1,2 miliarda chyba. I tam jest kilka lokalizacji, w tym na przykład we Włocławku, Jedliczu, w Gdańsku ma być rzeczywiście elektrolizer postawiony, czyli RFNBO znów. Natomiast jest też projekt Waste to Hydrogen. I to jest wspaniały pomysł, bo to jest, wykorzystanie takich nierecyklingowanych odpadów komunalnych do produkcji wodoru i to jest sprzężone z technologiami CCS-u. A możesz podać przykład takiego odpadu? Bo być może każdy z nas go produkuje. Wiesz co? Czy to jest przemysłowy odpad, czy to jest taki codziennego użycia? I tu nam się pojawiają takie projekty. My też w kilka takich jesteśmy zamieszani i bardzo, bardzo sobie to chwalimy, bardzo nas to ciekawi. Na przykład można wykorzystywać, akurat nie w przypadku Orlenu, ale można wykorzystywać osady ściekowe. Jest taka technologia jak hydrotermalna karbonizacja. To polega na tym, że to jest taki jakby etap karbonizacji, czyli tak jakby kumulowania tego składnika organicznego w tych osadach. Następnie to powstaje taki produkt, on jest trochę podobny do węgla brunatnego, ale takiego mocno jeszcze zawilgoconego. Następnie mamy etap zgazowania, z tego powstaje syngaz, no i z tego można wyprodukować wodór. Te technologie, to Waste to Hydrogen z Orlenu też przewiduje właśnie CCSU, czyli wychwyt CO2 i to jest też bardzo istotne moim zdaniem, bo właśnie musimy pamiętać o tym i to nie mówię w ogóle o społeczeństwie, ale o nas w sensie tym środowisku wodorowym, że nie tylko elektrolizą żyje ten rynek. To jest też dużo ciekawych technologii, które mogą się okazać bardziej efektywne ekonomicznie na przykład, nie? To tak nasuwa mi się tutaj pytanie, patrząc na taką inwestycję, na razie z punktu widzenia wodoru, to potrzeba przynajmniej 2 rzeczy, tak? Nie tylko tej wiedzy, danych deterministycznych i tej wiedzy inżynierskiej, ale z drugiej strony potrzeba całego oprogramowania, czyli systemu, który będzie zarządzał, informował, dawał pewne predykcje. I tak chciałem Cię zapytać o to, jak Ty widzisz
taką współpracę firm technologicznych, ponieważ jesteśmy partnerami, mamy wspólne pomysły i realizacje, natomiast doskonale wiemy, że często te wyzwania są ponad nami. I jak postrzegasz, Dominika, taką współpracę technologiczną firmy typowo inżynierskiej z zapleczem B+R, z firmami technologicznymi, które dostarczają ten pierwiastek, komponent typowo AI-owy, ML-owy, to rozmawialiśmy, nowe technologie. I jak mogłabyś ugryźć taką definicję, z czym można pójść do firm, żeby można było przekonać firmy i pokazać wartość inwestycji wodorowych. Trzymam się wodoru, dlatego że od tego zaczęliśmy i to jest wasze crème de la crème działalności, natomiast oczywiście możesz to rozszerzyć o inne aspekty energetyki. Co widzisz takiego, co jest takim kluczowym aspektem w tej komunikacji, współpracy firmy inżynieryjnej z firmą software'ową? Wiesz co, wydaje mi się, że ze względu na specyfikę tego utilities, jak nazywasz szeroko całą branżę, no to nie są takie typowe chyba projekty, tak mi się wydaje, bo ja nie mam doświadczenia z waszej perspektywy, ale to nie do końca chyba wygląda tak, że mamy zamawiającego jakiś produkt i firmę, która wytwarza kod, nie? Bo ta branża utilities, ona przede wszystkim charakteryzuje się tym, że mamy tutaj do czynienia z dużą skalą. Mamy do czynienia z ogromną odpowiedzialnością. Mamy tutaj, długie cykle inwestycyjne. Mamy w ogóle do czynienia z infrastrukturą krytyczną. Więc to nie jest typowy taki projekt, który może się wydarzyć w przeciągu kilku miesięcy. I dlatego wydaje mi się, że właśnie te partnerstwa muszą być trochę inaczej zbudowane. Ja tutaj widzę takie 3 aspekty. Jeden oczywisty, czyli ta strefa domenowa, czyli samo budowanie tych algorytmów, to jest, na tym to się musi opierać. Tutaj ten interfejs nie jest aż tak ważny, nie? W sensie to nie musi ładnie wyglądać, ale największy nacisk musi być jednak na te bebechy, przepraszam za takie potoczne wyrażenie, ale nałożone. I wydaje mi się, że to jest oczywiste. Natomiast żeby dojść do tego, żeby faktycznie takie użyteczne i narzędzie, które będzie działało w określonych warunkach i nie spowoduje jakichś negatywnych konsekwencji, wydaje mi się, że tutaj taki język, którym się komunikujemy, jest istotny. Czyli jakaś taka podstawowa wiedza, zrozumienie się 2 stron, bo jak wiesz, my w tych projektach naszych wewnętrznych, produkowaniu tych narzędzi właśnie z tego świata cyfrowego, ale z naszej działki, już mamy długą historię w tym. Różne żeśmy etapy przechodzili. Sporo się nauczyliśmy. Mamy bardzo dobre doświadczenia, ale mamy też te złe doświadczenia. I ja taki wniosek jeden wyciągam, bo właśnie a propos jednej z sytuacji, która, że tak powiem, była dla nas trudna, ale w sumie nas też dużo nauczyła. W takiej dyskusji zażartej kiedyś pojawiło się pytanie, czy deweloper de facto potrzebuje jakiejkolwiek wiedzy domenowej w zakresie tego obszaru, w którym tak jakby przygotowuje ten projekt, nie? Mówimy tutaj o deweloperze Waszym. w rozumieniu IT. osoby, która Tak. koduje, żeby Tak, nie pomylić tak. z deweloperem, który buduje budynek. Tak. O takiej osobie myślę. I próbowano mnie przekonać kiedyś, że właściwie nie. Bo to jest taki, nie wiem, czy ty się w ogóle zgodzisz z moim podejściem, ale próbowano mnie wtedy przekonać, że nie, dlatego że to jest osoba, która niezależnie od tego, w co wejdzie, w jakikolwiek temat wejdzie, to ona powinna generalnie się móc odnaleźć we wszystkim. I ja to rozumiem i szanuję. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli mówimy już o partnerstwie, czyli nie mówimy tylko o zlecaniu właśnie jakiegoś kodu i tak dalej, tylko o partnerstwie, o wspólnym wytwarzaniu narzędzi, które mają działać w bardzo specyficznych warunkach, bardzo krytycznych warunkach, to tutaj chyba to mi się nie wydaje tak do końca. Wiesz, ja nie twierdzę, że przerzucam odpowiedzialność za domenę na tą branżę technologiczną, którą ty nazywasz, myśląc o IT, nie? Tylko chodzi mi o to, że musimy jednak mieć jakiś wspólny język i właśnie takie budowanie sobie nawzajem kompetencji trochę, jakiegoś tam poziomu kompetencji, bo my też się musimy dużo nauczyć z waszego świata, żeby w ogóle móc operować, tak jakby zarządzać tymi projektami IT, nie? Też musimy wchłonąć trochę tej wiedzy, musimy trochę zrozumieć niektóre procesy i wydaje mi się właśnie, że budowanie tych takich podstawowych przynajmniej kompetencji wśród zespołów, które mają się zajmować w branży utilities, tą działką IT, jest też istotne. Nie wiem, czy nie wrzuciłam czegoś kontrowersyjnego, ale...
Jesteśmy tu po to, żeby też rozmawiać o kontrowersyjnych rzeczach. Ja powiem tak, jeśli tą tezę wygłosiłabyś jeszcze 10-15 lat temu, myślę, że polski rynek był w zupełnie innym miejscu i też wymagania firm były takie, żeby produkować, dostarczać różnego rodzaju oprogramowanie, czy to w modelu standardowym, czy mobilnym, czy w modelu SaaS-owym, gdzie faktycznie tych projektów było na tyle i rynek jeszcze nie był nasycony, że wymaganie wiedzy domenowej czasami schodziło na dalszy plan. Tak? W takim klasycznym modelu, gdzie jest konsorcjum firm, gdzie jest firma, która dostarcza formuły, często jest to właśnie uczelnia, tak? Wystarczyło to wziąć, zakodować przy wsparciu strony trzeciej i niekoniecznie wynikać w logikę. Dzisiaj myślę, że to, o czym mówisz, to też nam fajnie wspina tą dyskusję. To jest takie oczekiwanie, że jeżeli firma wchodzi w daną domenę i chce tutaj dostarczać rozwiązania, powinna zainwestować swoje zasoby, czas, koszty w osoby ludzi na różnych poziomach, tak jak to rozumiem, ale biznesowym i technologicznym, bo to też skraca nam ten dystans komunikacyjny. Oczywiście firma software'owa nie będzie pewnie posiadała nigdy waszej wiedzy, ale rozumiem, że zmierzasz do tego, że łatwiej buduje się projekty i to zrozumienie, co skraca też chociażby ten czas potrzebny na wyprodukowanie prototypu, i koszty pracy po obu stronach. I z waszej perspektywy łatwiej jest wtedy szybciej dostarczyć rozwiązanie do potencjalnego klienta, bo często firma software'owa jest po prostu z tyłu, tak? I powiedzieć sprawdzam. Więc rozumiem, że jest to taki, można powiedzieć, trochę postulat z twojej strony, jeżeli można to tak nazwać, można tak. żeby, tak jak my, firma software'owa inwestowała też w wiedzę domenową. Tak. Dzięki, Dominika, za to. Myślę, że jest to kierunek, który firmy powinny rozważyć, takim już prywatnym zdaniem się wypowiadając. Ale do tego właśnie mogą też służyć te partnerstwa właśnie, no bo wiesz, ja rozumiem partnerstwo nie tylko na zasadzie jest wspólny klient, tworzymy konsorcjum i robimy dla klienta. To jest właśnie trochę tak jakby, ja też nie wyobrażam sobie na przykład, szczególnie w takiej małej firmie jak Maytil, wiesz, budowania zespołu IT, bo to nie ma sensu, w życiu by się to nie obroniło, nie? Tak samo wy nie potrzebujecie jakby ekspertów z każdej dziedziny, ale jeżeli mówimy o partnerstwie jakimś długotrwałym i generalnie jest jakąś ideą głębszą za tym stojącą, no to możemy się od siebie uczyć, nie? I to będzie tak jakby wpływało na jakość tych usług, które dostarczamy na rynek. Dzięki, Dominika, za to. I jedno zdanie, z czym chciałabyś zostawić naszych słuchaczy? Tak podsumowując dzisiejszą dyskusję i rozmowę, zaczęliśmy od tego, czy wodór wybucha. Przeszliśmy też przez to, jakie są projekty, ale też rozmawialiśmy, w jakich narzędzi korzystacie i doszliśmy do momentu, gdzie wiemy, że to połączenie tej fizyki, inżynierii z fizyką oprogramowania jest bardzo istotne. Jak byś podsumowała tą naszą dyskusję dzisiaj? Warto inwestować w dobre partnerstwa? Wodór ma rację bytu? Czego jeszcze nam potrzeba? Z czym chcesz zostawić naszych słuchaczy? Wiesz co, myślę, że tak, że na pewno wodoru nie trzeba się bać. Trzeba się bać źle skonstruowanych projektów. To myślę, że to jest taka jedna rzecz. Żeby te projekty, które są konstruowane od zera do realizacji były dobre, no to rzeczywiście potrzeba jest takiej interdyscyplinarności jednak, nie? My jesteśmy w stanie wziąć na siebie dużą odpowiedzialność za wiele etapów tego procesu, natomiast nie będziemy udawać, że znamy się na wszystkim, to na pewno. Więc właśnie takie wspólne działanie może tutaj nam bardzo fajnie właśnie rozruszać też tak naprawdę gospodarkę, bo to jest taka gałąź gospodarki, która dopiero rośnie, się buduje. I też bym powiedziała, że wodór dla samego wodoru to nie jest wartość. Wodór to jest pewne narzędzie też. Narzędzie właśnie budowaniu tego naszego bezpieczeństwa, takiej niezależności i tak go powinniśmy postrzegać. Nie robić projektów wodorowych tylko dla projektów wodorowych, tylko rzeczywiście robić je tam, gdzie mają sens, a żeby wiedzieć, gdzie mają sens, no to ten etap właśnie samego planowania koncepcji jest strasznie istotny i tutaj trzeba bardzo duży nacisk nałożyć na to, żeby tu się skupić, najwięcej wysiłku i energii w to włożyć. Czyli wodór to narzędzie, tak można podsumować. Tak myślę. A tak na koniec, ale wodór ma różne kolory, prawda?
Wodór to jest, wiesz, H2 i niezależnie od tego, z jakiego źródła zawsze będzie nie wyglądał tak samo, bo właściwie ten gaz jest przeźroczysty i Ale i go mamy nie widać. wodór szary, Wiem, o co ci niebieski. chodzi. Tak, wiem, o co ci chodzi. No to właśnie jest kwestia regulacji, wiesz. A możesz wymienić, jakie kolory może mieć wodór? To się zmieniło. Kiedyś było strasznie dużo tych kolorów. Był teraz? różowy, żółty, był turkusowy i tak dalej. Teraz raczej mówimy o zielonym, niebieskim, no i szarym A czym się najczęściej. różnią? Tak w jednym Różnią się źródłem pochodzenia. Okej. Jeżeli mamy wodór zielony, to może być na przykład RFNBO, ale nie tylko. To jest generalnie wodór odnawialny, czyli pochodzący ze źródeł odnawialnych, więc może też pochodzić na przykład z biologicznych odnawialnych źródeł. Wodór szary, no to jest generalnie wodór pochodzący z gazu ziemnego, zwykle. Więc no, on nie jest odnawialny i on wiąże się z wysokimi emisjami, chyba że zastosujemy technologię CCS-u, czyli Carbon Capture, Storage and Usage, czyli wychwytywanie CO2 przy produkcji na przykład takiego wodoru, no i zrobimy z niego wodór niebieski, czyli on będzie miał podobne źródło, ale jeszcze dodatkowo skupimy się właśnie na tej emisyjności, żeby ją ograniczyć za pomocą tych metod. To jest bardzo ciekawy temat i moim zdaniem z ogromną perspektywą. O tym się za dużo nie mówi na razie, chociaż są takie grupy, które mocno tutaj działają, żeby właśnie przypomnieć nam, że są też inne technologie, które będą miały zastosowanie i swoją drogą to CO2, które może być wychwycone w tego typu procesach, też ma swoje zastosowanie, więc to jest jeszcze trochę inny temat, ale bardzo ciekawy. Dzięki za to. Wodór to narzędzie, wodór ma kolory i wodoru nie należy się bać. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Moim gościem była Dominika Bandoła, Dziękuję. współzałożycielka firmy Maytier Solutions. Dzięki za Dominika. zaproszenie.